Witajcie. Dzisiaj poruszymy ważny, istotny problem dla właścicieli gruntów, dla właścicieli w ogóle nieruchomości, domów też, którzy być może jeszcze mają ostatni czas, aby pozwać niektóre zakłady do sądu, czyli żeby zarobić pieniądze na swojej własnej nieruchomości za to, że została zniszczona przez coś, co się nazywa służebnością przesyłu. I wszystko nam to wyjaśni profesor, radca prawny Ryszard Strzelczyk. Przy okazji Ryszard prowadzi sprawy również, różne spory, więc gdy będziecie chcieli się z nim skontaktować, to kontakt do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam również do wspierania naszego kanału, subskrybowania, pisania nam w komentarzach propozycji nowych tematów, uwag o rynku nieruchomości. Jeżeli nas wesprzecie, na przykład na Patronite, będziemy Wam bardzo wdzięczni, a na stronie symen24.pl znajdziecie szkolenia o obrocie prawem. I Ryszardzie, żeby od razu przejść do rzeczy, są te służebności przesyłu, za chwilę wyjaśnimy, co to jest, ale przede wszystkim chciałbym, żebyś zaczął od tego chyba istotnego wyroku Sądu Najwyższego, który zmienia podejście i zmienia równowagę sił w sporach o zapłatę za służebność przesyłu. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. No i tak, rzeczywiście to co prawda nie jest to wyrok, tylko postanowienie, tym niemniej jest to postanowienie, wyrok to są orzeczenia Sądu Najwyższego i takie pierwsze orzeczenie, które ja pamiętam, to już troszkę wcześniejsze, bo to jest z 24 lutego 2024 roku, czyli sprzed roku, a kolejne orzeczenie to jest postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lutego obecnego już 25 roku, czyli sprzed 3 miesięcy. No i teraz czego one dotyczą? No one dotyczą rzeczy bardzo, bardzo istotnej, bo wynika z tych orzeczeń, że Sąd Najwyższy wreszcie zmienił podejście i zmienił linię orzeczniczą dotyczącą tak zwanej służebności przesyłu, a konkretnie zasiedzenia tej służebności. Warto w tym miejscu powiedzieć, na czym polega ta służebność przesyłu, co to jest takiego, co to za instytucja. Otóż, proszę Państwa, służebność przesyłu to jest taka służebność, którą może na przykładzie, wyobraźmy sobie, że jestem właścicielem jakiejś nieruchomości. No i teraz przychodzi do mnie przedsiębiorca czy przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego i mówi: Panie Strzelczyk, chcielibyśmy na Pana nieruchomości postawić słup wysokiego napięcia, bo będziemy elektryfikować jakąś tam wieś. Ale ja mówię, słuchajcie Państwo, jak postawicie mi ten słup, to ta moja nieruchomość, która jest warta 1 000 000 złotych, to będzie warta 500 000 złotych. Bo kto kupi tą moją nieruchomość ode mnie, jak tam będzie nad moim domem słup wysokiego napięcia? No dobrze, to ja mogę Wam wyrazić zgodę, ale w takim razie ustanowię tę służebność przesyłu, ale musicie mi za to płacić. I od 2008 roku jest taka możliwość i przedsiębiorstwo nie ma prawa wejść po prostu brutalnie na mój grunt bez mojej wiedzy i postawić mi takiego słupa, a jeżeli to uczyni, to sąd zasądzi na moją rzecz wynagrodzenie z tytułu korzystania z tej służebności. Ale proszę Państwa, przed 2008 rokiem nie było takiej instytucji i ci z Państwa, którzy są starsi, to na pewno pamiętają, że właściciel nieruchomości, prawda, miał tam jakąś nieruchomość rolną, poszedł gdzieś, czy do pracy pojechał do miasta, czy gdzieś tam w polu pracował, a w międzyczasie przyjechała ekipa z Państwowego Zakładu Energetycznego, postawili mu 2 słupy, on wraca do domu, prawda, a nad jego dachem, prawda, linia wysokiego napięcia. I teraz tak, co ta linia wysokiego napięcia oznacza? Ona oznacza, że tak, po pierwsze szpeci, prawda, oszpecili mu tę nieruchomość. Po drugie, linia wysokiego napięcia, ten przepływ prądu daje hałas, takie trzaski, prawda, które przeszkadzają. A po trzecie, co chyba najgorsze, to ci z Państwa, którzy trochę fizyką się zajmowali, to wiedzą, że jak przez przewodnik płynie prąd, to dookoła przewodnika wytwarza się pole elektromagnetyczne, które jest szkodliwe dla zdrowia, i ci domownicy będą w tym polu elektromagnetycznym siedzieć. Czyli ta nieruchomość już rano była warta 1 000 000, a wieczorem już jest warta tylko 500 000 i jeszcze trudno sprzedawalna, bo kto kupi taką nieruchomość? Więc właśnie. I teraz tak,
Takich, proszę Państwa, słupów, czy jakichś linii innych przesyłowych, no w latach 70., 80., 90. była elektryfikacja wsi, no stawiano ich mnóstwo. W okresie szczęśliwie minionej komuny, no ci właściciele nic nie mogli zrobić. Ale w 2008 roku, jak weszła w życie ta instytucja nowa, służebność przesyłu, no to ci właściciele, no już mamy ustrój kapitalistyczny, już to nie są przedsiębiorstwa państwowe, te przedsiębiorstwa energetyczne, tylko to są przedsiębiorstwa prywatne, spółki akcyjne, bogate spółki, no to ci byli właściciele występowali do tych firm, do tych przedsiębiorstw energetycznych, no szpecicie tą moją nieruchomość, to przynajmniej mi za to płaćcie. A na to przedstawiciele przedsiębiorstw tych energetycznych odpowiadali, no że nie, bo myśmy zasiedzieli służebność przesyłu. No odpowiedź moja jest taka, jak mogliście zasiedzieć służebność przesyłu, jak ona w 2008 roku została wprowadzona do Polski? W 2008, czyli można ją najwcześniej nabyć po 20 latach, czyli w 2028, więc jak mogliście ją teraz nabyć? No oni powiadają, no bo my doliczamy sobie okres od momentu jeszcze przed wejściem w życie tej służebności, prawda, ten słup już tam 30 lat stał. No ale stał wtedy, kiedy tej służebności w Polsce nie było. No i sprawa trafiała do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy w moim przekonaniu w orzeczeniach skandalicznych, powiem to wprost bez dwuznaczności, w orzeczeniach skandalicznych, naruszających prawo własności, naruszających w ogóle zdrowy rozsądek, orzekał, że tak, oczywiście takie przedsiębiorstwo czy następca, jakaś spółka akcyjna, która jest następcą prawnym tego przedsiębiorstwa państwowego dawnego, które tam w 80 roku postawiło ten słup, no to po 30 latach, jak przyjmując, że w złej wierze, w 2010 roku nabyło służebność i tutaj taki wykręt, ponieważ nie mógł Sąd Najwyższy powiedzieć, że nabyło służebność przez zasiedzenie, służebność przesyłu, no to takie oszukańcze, wprost powiedzmy oszukańcze sformułowanie, że nabyło służebność o treści odpowiadającej obecnej służebności przesyłu. No jak go zwał, tak go zwał. Ci właściciele byli bezbronni. No i w 2024 roku, a powtórzone teraz i jeszcze w paru innych orzeczeniach też spotykałem takie wypowiedzi, gdzieś w uzasadnieniu przemykała ta myśl, że jednak to jest sprzeczne z prawem takie podejście i tutaj może nawet mam przed oczami, to Państwu przeczytam, bo to jest jednozdaniowe, to orzeczenie, taka teza z tego orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 roku, ona brzmi tak: przed nowelizacją kodeksu cywilnego wprowadzającą służebność przesyłu nie mógł biec termin zasiedzenia prawa odpowiadającego treściowo tej służebności, czyli nie można zasiedzieć, było przed tym 2008 rokiem tej służebności i tym samym nie można tego okresu wcześniejszego doliczać. Czyli krótko mówiąc, służebność przesyłu można zasiedzieć, ale dopiero po 20 latach, czyli od 28 roku, jeśli ten słup tam stoi w dobrej wierze postawiony jest, a jeżeli by przyjąć, że on jest w złej wierze, to dopiero w 2038 roku. Uważam, że to są sprawiedliwe orzeczenia i słuszne. Ale z tego są dwa wnioski. Jeden to w ogóle taki, powiem, ostrzeżenie dla kupujących. Księga wieczysta, rękojmia księgi wieczystej nie chroni państwa przed służebnością przesyłu i to jest nawet dość oczywiste, bo te służebności przed 2008 rokiem na przykład w ogóle nie mogły być wpisane, a de facto są. Tak wygląda polskie prawo, tak więc jak kupujecie jakąś nieruchomość, to sprawdzajcie, co tam się dzieje nad wami, albo pod ziemią, albo obok was, czy wasza nieruchomość będzie dotknięta tą służebnością przesyłu. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, ważniejsza, bo już powiedziałeś o tym, 20 lat upływa w sierpniu chyba 2028 roku. 30 lat upłynie w 1938 roku, to w złej wierze byłoby zasiedzenie, ale nie ryzykujcie chyba tego, że będziecie się zastanawiali potem w sądzie, czy zasiedzenie było w dobrej, czy w złej wierze. Macie jeszcze mniej więcej 3 lata na to, żeby wystąpić z roszczeniem o zapłatę za tą
służebność przesyłu i chyba też wstecznie od 2008 roku. Tak, to prawda, bo bieg tego zasiedzenia, on się przerywa z chwilą złożenia do sądu, wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, bo przepisy mówią, że tę służebność przesyłu ustanawia się odpłatnie, więc jeżeli nie chce przedsiębiorstwo dobrowolnie złożyć oświadczenia w formie aktu notarialnego oświadczenia, że ustanawia taką służebność odpłatną, no to wtedy przysługuje właścicielowi roszczenie o wystąpienie do sądu, żeby sąd ustanowił służebność przesyłu odpłatną. Ona może być jednorazowo płatna, albo może być płatna, to już sąd zdecyduje, w okresach, w zależności od tego, jak bardzo uciążliwa jest ta trakcja postawiona na danej nieruchomości. No i w tej chwili macie Państwo szansę wygrać tę sprawę, bo do tej pory byście przegrali, bo przedsiębiorstwo by powiedziało, on stoi, ten słup już stoi 40 lat, to już żeśmy zasiedzieli służebność przesyłu. A dzisiaj prawdopodobnie Sąd Najwyższy, a co za tym idzie, prawdopodobnie i sądy powszechne, czyli te sądy niższych instancji będą się stosowały do tej linii orzeczniczej, więc prawdopodobnie jest duża szansa na wygranie takiej sprawy. I też jeszcze to, o czym Tomku powiedziałeś wcześniej, to też trzeba pamiętać, że rzeczywiście są księgi wieczyste i te księgi wieczyste, one dają tak zwaną rękojmię wiary publicznej księgi wieczystej. I jeżeli prawo nie jest wpisane do księgi wieczystej, a nabywamy taką nieruchomość, no to przyjmuje się, że to jesteśmy chronieni tym parasolem ochronnym tej tak zwanej rękojmi wiary publicznej księgi wieczystej, co oznacza, że to prawo nie będzie w stosunku do nas, do nowych nabywców skuteczne, ale nie dotyczy to, jest artykuł 7 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który mówi przeciwko jakim prawom nie działa rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej, no i właśnie między innymi nie działa przeciwko tej służebności przesyłu, przeciwko dożywociu nie działa, ale między innymi przeciwko służebności przesyłu. Także tutaj same wpisy w księdze wieczystej nie załatwiają sprawy. Trzeba zobaczyć, czy te rzeczywiście w terenie nie ma jakiejś rury na przesyłowej, albo nie ma jakiegoś słupa. No właśnie, tym bardziej, że to jest też tak czasami, że niekoniecznie to musi iść przez twój teren, bo jak na przykład jest jakiś gazociąg, czy jakaś inna instalacja, która ma może mieć duże strefy ochronne, no to jak się rura znajduje za twoim płotem, to i tak masz działkę uszkodzoną w cudzysłowie przez taką służebność przesyłu. O tym warto pamiętać. Dodam też, bo żebyście nie pisali tutaj w komentarzach, że to skandal, że te służebności przesyłu właśnie są wyłączone z tej rękojmi księgi wieczystej, ale to była akurat racjonalna ustawa i racjonalne wprowadzenie, bo jak wprowadzono w 2008 roku istnienie służebności przesyłu, które nie były wpisane w księdze wieczystej, a de facto były, bo tak się stało, że właściwie one istnieją, bo tą służebność przesyłu można, że tak powiem, te przedsiębiorstwo, które zarządza jakąś tam infrastrukturą, może w jakiś sposób, w cudzysłowie, za odszkodowaniem, ale przymusowo wam narzucić. Taka jest sytuacja. To warto by uzupełnić jeszcze to, co mówisz, taką informacją, że w ogóle ratio legis, czyli ten uzasadnienie dla tego rozwiązania, żeby służebność przesyłu nie była chroniona tą rękojmią wiary publicznej księgi wieczystej, jest taka, że wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że przez moją nieruchomość przechodzi jakaś rura gazowa, prawda? I teraz tak, ja sprzedaję Tomkowi tę nieruchomość, Tomek tę nieruchomość kupił, ale okazuje się, że ta rura jest pęknięta i gaz się ulatnia, grozi wybuchem. Przyjeżdża ekipa z gazowni, chcą zreperować tę rurę, a Tomek mówi, nie, ja was nie wpuszczę, mnie to nie obchodzi, bo ja kupiłem to i w księdze wieczystej nie macie wpisanej służebności przesyłu, w związku z tym chroni mnie rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej i was
niech to w powietrze wyleci, ale ja was nie wpuszczę. No więc żeby nie było takiej sytuacji, to przepisy mówią, że przeciwko tej służebności przesyłu rękojmia wiary publicznej Księgi Wieczystej nie działa, czyli oni będą mogli tak czy owak wejść i tę rurę zreperować. A tutaj w ogóle poruszyłeś istotny temat, to już było w paru naszych audycjach, jest też w szkoleniach o obrocie gruntami, ale właśnie wyznaczenie, jaka część działki dotknięta nieruchomości jest tą służebnością przesyłu, bo wyobraźcie sobie, że macie ogromną działkę, tak dla przykładu, jakąś hektarową, 100 metrów na 100 metrów, no i gdzieś tam idzie jakaś rura z gazem pod ziemią. To pytanie, czy ta służebność to jest szerokości, przechodzący pas szerokości tej rury, czy też szerokości jakiejś strefy ochronnej, czy też z szerokości tego, jak musi tam dojechać samochód z koparką, żeby do tej rury się ewentualnie dobrać. To samo dotyczy tych słupów wysokiego napięcia. Czy to jest służebność, no dobrze, tak jak zajmuje szerokość linia, czy też jak zajmuje szerokość, to jak jest natężenie pola. Musicie pamiętać, żebyście się też nie dali wykiwać i w rozmowie z jakimś dostarczycielem usługi nie dali sobie weprzeć, że rura ma 5 cm szerokości, to ta służebność dotyczy terenu o szerokości 5 cm. Tak nie jest, bo trzeba pamiętać, że po prostu co jakiś czas do tych urządzeń ta ekipa remontująca, przeglądowa być może będzie musiała dotrzeć po to, żeby remontować, jak powiedział Ryszard, ale być może również na przykład po to, żeby wymienić, bo każda instalacja ma też jakiś określony czas swojej żywotności. Tak, tutaj trzeba może też dodać, że jak się ustanawia służebność przesyłu, to ta służebność przesyłu polega na tym, że właściciel nieruchomości wyraża zgodę na to, żeby, albo sąd orzeka, żeby tę rurę przeprowadzić, ale też jest dookreślone w tej umowie, czy w tym orzeczeniu sądu, no, na jakim odcinku i na jakiej szerokości. I tam jest również doprecyzowane, że ta służebność przesyłu polega na tym, że to przedsiębiorstwo ma prawo do eksploatowania i właśnie napraw. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo co w takiej sytuacji, to już jest bardziej sporna kwestia, jeśli na przykład taka linia energetyczna zostaje postawiona nie na mojej nieruchomości, tylko na nieruchomości sąsiedniej, no ale tak w ostrej granicy z moją nieruchomością. Także co prawda to nie jest, te słupy nie stoją na moim gruncie, no ale stoją 20 centymetrów od mojego gruntu, natomiast to pole elektromagnetyczne, prawda, no obejmuje też i mój teren, czyli ta strefa oddziaływania no, tej infrastruktury no jest taka, że oddziałuje na mnie, czyli moja nieruchomość też no, ma zmniejszoną wartość. No, tutaj jakieś roszczenia też mnie jako właścicielowi przysługują, bo jednak wartość mojej nieruchomości spadła, aczkolwiek tu już jest dużo bardziej skomplikowana rzecz. Przede wszystkim przysługuje mnie jako stronie w sytuacji, w której no, przedsiębiorstwo będzie występowało o pozwolenie na budowę, będzie stawiało, to ja jestem stroną takiego postępowania, no to mogę tutaj zgłaszać sprzeciw, ale no, sygnalizuję, że moja nieruchomość też może ucierpieć na tym, że ta linia przesyłowa jest stawiana gdzieś obok. No dokładnie, znaczy to w ogóle też co wspomniałem wcześniej o tych gazociągach, strefach ochronnych. Dodam też, że te przedsiębiorstwa, które są właścicielami, nazwijmy to w cudzysłowie, tych służebności przesyłu, one też działają w miarę racjonalnie. No, zostały kiedyś zmniejszone strefy ochronne w różny sposób, już nie będę opowiadał tej historii, na przykład kiedyś była jakaś strefa ochronna 20 metrów od osi rurociągu, a potem się zrobiła 4 metry, ale z rurociągiem w środku, czyli po 2 metry obok. To też trzeba powiedzieć i w ogóle jeżeli macie na przykład czasami w planach w ogóle jeszcze zagospodarowania przestrzennego starszych wpisane jakieś linie rozgraniczające, uniemożliwiające budowę, to zwracajcie się do właścicieli tych urządzeń o to, czy to jest aktualne, bo być może wasza działka zyskać i dowiecie się nagle, że możecie więcej zabudować niż to jest tak
powiedziane w tych oficjalnych dokumentach. Plany po prostu na przykład kiedyś zagospodarowania przestrzennego były tworzone dawno temu, a te warunki techniczne w międzyczasie mogły się zmienić. Czego nie powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy, że chyba żeby o sprawie sądowej, ale tak naprawdę to drogę trzeba zaczynać od zwrócenia się do właściciela tego urządzenia, prawda? Tak, oczywiście. Spór trzeba rozpocząć od próby likwidacji sporu, czyli od załatwienia takiego bezspornego, czyli zwrócenia się do właściciela tych urządzeń przesyłowych o tę odpłatność i być może on się na to zgodzi i wówczas nie potrzeba będzie występować do sądu. Trzeba też pamiętać, że jeżeli wystąpicie Państwo do sądu o ustanowienie takiej służebności i nawet wygracie tę sprawę, no to ogólne zasady mówią tak, że jeżeli wygracie, no to wygrywacie sprawę. To osoba, która wygrywa sprawę, nie jest obciążana kosztami, czyli ten przegrywający, czyli jeżeli przedsiębiorstwo to przesyłowe przegra sprawę i zostanie ustanowiona służebność, prawda, odpłatna, no to ono zostanie, to przedsiębiorstwo, obciążone kosztami tego postępowania sądowego, kosztami również zastępstwa prawnego, jakiegoś radcy prawnego czy adwokata, ale tylko w przypadku, jeżeli z tego postępowania będzie wynikało, że ono dobrowolnie nie chciało się zgodzić na ustanowienie tej służebności i tej odpłatności, bo jeżeli wygracie Państwo sprawę, ale przyjdzie przedstawiciel tego przedsiębiorstwa i powie tak, oczywiście Wysoki Sądzie, my byśmy oczywiście wyrazili zgodę na to, tylko że właściciel nieruchomości w ogóle się do nas nie zwrócił, tylko od razu nas pozwał do sądu. To sąd zasądzi ustanowienie tej służebności i tę odpłatność, ale kosztami tego procesu, tego postępowania sądowego może już obciążyć właśnie państwa jako podmiot, jako osobę, która wytoczyła ten pozew czy to powództwo, ale bez próby takiego ugodowego wcześniejszego załatwienia sprawy. Także to jest ważne, żeby przed każdym sporem sądowym spróbować załatwić sprawę polubownie. Tak jest. Nie zaczynajcie Państwo od razu odchodzenia do sądu, tym bardziej, że tak naprawdę bardzo często te sprawy są załatwiane w ramach jakichś negocjacji. Możecie też oczywiście zastanawiać się, jaka ma być wartość tej odpłatności. O tą samą wartość też warto czasami się spierać, jakoś to robiąc rozsądnie. My chyba wyczerpaliśmy temat tej służebności, tego, co chcieliśmy powiedzieć. Reasumując, pamiętajcie z tej audycji, że jeżeli macie problem z taką służebnością, nie możecie się dogadać, no to jeszcze Wam zostało kilka lat, przynajmniej 3 lata. Nie przeciągajcie tego dłużej na występowanie, a linia orzecznicza może się kształtować bardziej po stronie tych, którzy są obciążeni taką służebnością przesyłu. Do Ryszarda zostawiam też link w komentarzu na dole, żebyście mogli się z nim w razie czego kontaktować, a Was zachęcam do wspierania naszego kanału, subskrybowania, pisania nam w komentarzach propozycji nowych tematów, do zaglądania na stronę sumen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami. Dziękuję Wam, cześć, trzymajcie się.